Cześć, tu Dawer z Cybersportu. Jesteśmy podczas drugiego dnia fazy grupowej Worlds. Jest ze mną aktualny mistrz Europy i zwycięzca meczu z DRX, Trymbi. Cześć. Hejka, hejka. Y, No właśnie, dosyć pewne zwycięstwo, mimo że trochę tam było kilka błędów. Na początku też nie było aż tak dominująco, gdzieś tam w midgame daliście się wyłapać, ale mimo wszystko dosyć kontrolowane zwycięstwo. Jak ocenisz wasz poziom w tym spotkaniu? Wydaje mi się, że DRX dobrze podeszło do rozgrywki. Sytuacja z pierwszych minut sprawiła, że gra nie była taka łatwa, jak mogła być, mimo tego, że potem je zabiliśmy na bocie. Wydaje mi się, że gra nie toczyła się po naszej myśli na początku i grali naprawdę dobrze, jak mam być szczery, więc no DRX pokazało klasę moim zdaniem, mimo tego, że mieli gorszy draft i ciężej im się grało. Wydaje mi się, że grali naprawdę na wysokim poziomie i no, to była naprawdę dobra rozgrywka, żeby zagrać i powalczyć z nimi. W tym momencie macie już 7 zwycięstw z rzędu, bo przegraliście pierwszą mapę z Fnatic, ale potem 6 zwycięstw z rzędu w finałach, teraz kolejna wygrana. Jak oceniłbyś waszą formę w tym momencie? Bo przed tymi finałami nie wydawało się, że byliście aż tak mocni, a teraz wygląda na to, że jesteście w stanie radzić sobie nawet z tymi drużynami z tych teoretycznie lepszych regionów. Więc jak po prostu oceniasz formę swoją na ten moment? Jako drużyna? A, Wydaje mi się, że ciężko powiedzieć dużo. Mimo tego, że uważam, że DRX jest naprawdę dobrą drużyną, to patrząc nawet liczbowo na pozycję, no to teoretycznie oni są z pozycji czwartej, jeżeli chodzi o LCK, jeżeli chodzi o seedy, więc nie możemy powiedzieć, że wiesz, no jesteśmy na równi z tymi drużynami. Wydaje mi się, że nadal musimy zobaczyć, jak to będzie, jak nam się będzie grało na Gigabyte Marines. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale no na tą drużynę, jak i na Top Esports i potem znowu na nich kolejne best of jedynki. Wydaje mi się, że na te wszystkie trzy drużyny, które mamy w grupie, to są naprawdę dobrzy oponenci i mimo tego, że ludzie uważają, że mamy dużo łatwiejszą grupę niż niektórzy, to nadal uważam, że nasza grupa nie jest tak łatwa i no, zobaczymy. No, bardzo chciałbym powalczyć, zobaczymy. Oczywiście chciałem wygrać wszystko, po to tu przyjechaliśmy, ale na ten moment bardziej trzeba patrzeć na to, żeby wyjść z grupy na spokojnie i dać sobie trochę czasu i pograć, ale jeżeli chodzi o formę, to nie jest tak, wydaje mi się, że nie jesteśmy w jakiejś turbo wybitnej formie, wydaje mi się, że po prostu znaleźliśmy swój sposób bycia, tego jak chcemy grać i co chcemy robić w grze i jesteśmy w stanie grać w swoją grę i na razie to wychodzi, bo po prostu gramy swoją grę, a wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę dobrzy w tym i mimo tego, że nadal bym powiedział, iż możemy grać inną grę też w innych drużyn, to na razie nie było nam dane to zrobić. Wydaje mi się, że mamy dość dominujące rozgrywki, więc jak na ten moment, no wszystko idzie po dobrej myśli. No wiadomo, na tym etapie już nie ma w zasadzie słabych drużyn. Czy graliście już jakieś screamy na te topowe drużyny z Korei czy z Chin, żeby ocenić mniej więcej swój poziom? Wiadomo, screamy to fake data, odwieczne powiedzenie, ale jednak zawsze można gdzieś tam ocenić ten poziom, przynajmniej tak czysto teoretycznie. O, no, nie było nam dane zagrać tak dużo scrimów, bo nie przyjechaliśmy tu tak szybko jak inne drużyny niestety, ale powiedziałbym, że te screamy, które graliśmy, no to no, jesteśmy w stanie stwierdzić, iż no, jest dość duży, wysoki poziom, że jeżeli chodzi o te drużyny, które reprezentują te pierwsze seedy z LCK, jak i z LPL-a i no to nie są łatwe gry. Wydaje mi się, że te drużyny naprawdę dają ci do zrozumienia, że jednak no są to najlepsze drużyny, które są na Mistrzostwach Świata i no spoko się gra z kimś. Mimo tego, że wydaje mi się, że w tym roku nie mamy jakiejś super, nie jest tak jak w tamtym roku, że jednak nie wygryw w tamtym roku wygrywaliśmy więcej z bym powiedział niż teraz, to i tak uważam, że to nie ma, tak jak powiedziałeś, no trochę to jest fake data i no nie ma tu większego znaczenia, bo wydaje mi się, że dużo z tego wyciągamy. Też mamy graczy, którzy dopiero pierwszy raz grają na Worldsach. Ja też jakby nie jestem jakiś wybitnie doświadczony, jeżeli chodzi o to i na pewno jest sporo miejsca na to, żeby zrobić ten improve i na razie idzie nam dość dobrze. I wydaje mi się, że jakby Screamy był jakiś super dla nas, ale dajemy z siebie wszystko i wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby grać coraz lepiej. No,
dzisiejsza gra była naprawdę, wydaje mi się, że dość solidna, mimo kilku intów, które no niestety się zdarzają, to jak na pierwszą grę powiedziałbym, że naprawdę fajnie zagraliśmy. No właśnie, tak jak wspomniałeś, to jest twój drugi raz na Worldsach. Rok temu nie było żadnych przesłanek, żeby coś z tymi Worldsami było nie tak, natomiast tutaj już Fnatic narzekało na swoje komputery do practice'u. Wczoraj były też narzekania na dźwięki. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Czy u was w Rogue też macie problem ze screamowaniem z tych komputerów? Tak samo niskie FPS, nawet on stage. Jest dużo tych problemów. Czy wy też ich doświadczacie, czy u was akurat trafiło się na lepszy sprzęt, że tak powiem? A, no jeżeli chodzi dzisiaj nawet na stage, no to były problemy, jeżeli chodzi o audio, dość długo naprawialiśmy, bo nie było słychać niektórych osób niestety. I no nie wiem czym to jest spowodowane, no zdarza się. Wydaje mi się, że no to jednak jako turniej, no czasami się zdarzają takie rzeczy, ale no na pewno jest to problematyczne. Mieliśmy w pierwszych dniach problemy z FPS-ami i nawet dzisiaj na stage'u w pewnym momencie odczuwałem, że jednak gra nie jest tak płynna, jak mogłaby być i mimo tego, że ktoś mi może powiedzieć, że oko nie widzi więcej niż ileś tam FPS-ów, to no jednak jest odczuwalne, kiedy FPS spada do 80 i no jest to dość nieprzewidywalne czasami, co się dzieje na ekranie, więc no dzisiaj nie było najlepiej, że tak ujmę, ale szczerze, mimo jakiejkolwiek frustracji, jaką bym mógł mieć, to wiem, że Riot jakby stara się to naprawiać i wydaje mi się, że w następnych dniach będzie to dużo lepsze, bo po prostu no, te problemy się zdarzają i no, wydaje mi się, że z Practice Roomem to chyba były tylko pierwsze dni i teraz wydaje mi się, że żadna drużyna już nie narzeka na to, więc wydaje mi się, że jak teraz ludzie narzekają na to w pierwszych dniach, to za moment, nie wiem, jutro, pojutrze wszystko się powinno naprawić i będzie coraz lepiej się grało, ale nie ma jakiejś, no nie można powiedzieć, że jest jakaś tragedia czy coś. Po prostu takie rzeczy się zdarzają i jest to dość czasami dołujące, bo no nie masz na to wpływu, także twój komputer no nie działa nie działa tak wydajnie, jakbyś chciał, ale trzeba jakoś grać, prawda? Rozumiem. Odchodząc trochę od tematu jakby samej gry, chciałem Cię zapytać o taką kwestię. Teraz podczas Worldsów jest już w miarę dużo kibiców na stage'u. Tak samo było i jeszcze więcej wiadomo na arenie w Malmę. Przed wyjazdem był ten materiał od LEC, gdzie Ty z kompem mówiliście, że raczej fajnie, że będzie crowd, ale no to raczej nie zmieni za dużo. Caps i Jankos Wunder się wypowiadali, że, że byli bardzo nahypowani. Czy zmienił się trochę twój pogląd, bo widać było jak reagowałeś z tłumem i jak teraz postrzegasz to, że grasz przed jakby większą publicznością niż w tym studiu w Berlinie? O, ja się bardziej wypowiadałem wcześniej z tym, że no jednak nie mam tego doświadczenia, że chodzi o widownię i nigdy jakby nigdy nie odczuwałem jakichś plusów tego, że mogła być ta widownia. Też dlatego wydaje mi się, że nie byłem tak jakby najhypowany na to. A aktualnie po prostu, no nie wiem, no jest to trochę, no jest to no jednak inna gra. No nie mogę sobie wyobrazić tego, jak ludzie musieli po tej całej fazie z COVID-em jakby myśl czekać ile 2 lata, żeby No, coś 2 lata takiego się ponad. zdarzyło, że się zdarzyło ponownie to, bo no jest to duży difference. Wydaje mi się, że fakt, że jesteś w stanie jakby widzieć osoby przed tobą, jakby, które będą jakby ci pomagać, może troszkę przeszkadzać, nie ma znaczenia, ale tam są po prostu i oglądają twoją grę albo się cieszą, robią cokolwiek, no cokolwiek, ale no jest to na pewno pewnego rodzaju, jest to, wydaje mi się, nawet ogromna różnica. To jest coś takiego, że jednak jesteś nie tyle co grasz dla nich, bo grasz dla siebie oczywiście, no. To nie jest też tak, że ale na pewno jest taki faktor, taki czynnik, który stwierdza, że bardzo chciałbyś, że no jednak jeżeli osoba przyszła, żeby obejrzeć i nigdy nie wiesz, czy to jest jej pierwszy raz, czy nie, no to chciałbyś jednak pokazać dobry gameplay, chciałbyś pokazać, że jednak ta osoba nie tyle, że się cieszyła z tego, że tam jest, ale po prostu miała taką chwilę radości, chwilę takiego przemyślenia i stwierdziła, że no jednak warto było przyjechać skądkolwiek, skądkolwiek przyjechała i no to jest jakby nie tyle co zadanie, ale pewnego rodzaju myśl, którą teraz, taka myśl przewodnia, którą teraz mam ze sobą, że no jednak ludzie przyjeżdżają nie wiadomo nawet skąd, żeby obejrzeć te gry.
no chciałbym, żeby jednak ten experience, który będą mieli, był dobry i no tak jak bodajże chyba tak podobnie też było w Last Dance, pamiętam jak oglądałem odcinki, że no Michael Jordan miał podobne stwierdzenia, więc no naprawdę to jest coś niesamowitego, że jakby przechodząc z tego, że po prostu grasz sobie przed komputerem u siebie w biurze, mogę teraz po prostu grać przed tyloma, tyloma tysiącami osób, jest naprawdę fajną rzeczą i jest mi niezmiernie miło, że jest mi dane grać ponownie przy takiej widowni i że cieszę się z tego, bo naprawdę lubię patrzeć na te osoby, lubię machać do osób, lubię po prostu poprowadzić interakcje z osobami. Jest, mimo tego, że jednak nie ma tylu aktualnie tutaj EU czy Rogue fanów, to mimo tego, że widzę fanów z innych drużyn, to oni też jakby sprawiają, że jestem mocniej nahypowany. Nie wiem czemu, ale po prostu tak jest. Dzisiaj zobaczyłem jedną z tych, jak pamiętam z 2015 albo 2016 roku, jak na stage'u widownia miała takie, e, to są takie z drożynami takie napisy, ale one są takie wyświetlane, że tak No, ujmę, takie ale tam, elektroniczne wyświetlacze, tak, tak? tak. I widziałem dzisiaj właśnie taką z Deftem i tak mówię, kurde, no to jest coś niesamowitego, że te ludzie wcześniej tak normalnie, pamiętam jak oglądałem stare Wordsy jeszcze za dzieciaka, jak widziałem te wszystkie na widowni właśnie, albo z Deftem, albo wtedy wcześniej z Fakerem i tak dalej, to jest coś niesamowitego, że mogę to zobaczyć dzisiaj po raz pierwszy i stwierdzić, kurde, to jest naprawdę fajnie. Jakbym był Deftem, to bym się mega cieszył, jakbym zobaczył coś takiego, więc no, to jest naprawdę coś nie do opisania. No, naprawdę mega się cieszę, że jestem w stanie być, gdzie jestem. Rozumiem. Tu już mnie pospieszają. Osoby z Riotu też nie chcę się za Rozumiem, długo trzymać. trochę zawsze, no. Więc ostatnie w zasadzie nie pytanie, tylko jeżeli masz coś do powiedzenia jakby do fanów, chciałbyś coś przekazać, to teraz jest na to moment i puszczam cię. A, słuchajcie, no nie wiem, co wam powiedzieć. No, jako fani mega doceniam zawsze polskie, polskich fanów, bo wydaje mi się, że ci, którzy mnie wspierali, nigdy nie byli, zawsze jakby mnie wspierali, nieważne co robiłem, nieważne, czy nie wiem, czy tam dużo się udzielałem na polskiej scenie, czy nie, więc naprawdę doceniam to i mam nadzieję, że nadal będzie mi kibicowane. Jak nie, no to chociaż mam nadzieję, że Inspired albo Jankos dostaną trochę więcej kibiców niż ja. No tak, to dziękuję wszystkim, że jesteście i pomagajcie Polakom, bo no ciężko jest tutaj i na pewno wszyscy jarają tym, że tu są, ale z drugiej strony no naprawdę potrzeba pomocy, jeżeli chodzi ze strony fanów, bo no jest ciężko. Worldsy to nie jest łatwy turniej i naprawdę trzeba dać dużo z siebie, żeby pokazać się z dobrej strony. Dobra. No to wszystko. Dzięki wielkie Dziękuję i ślicznie. powodzenia w dalszych zmaganiach. Dzięki wielkie, dobranoc.